Rak jest złożoną chorobą genomu. Powstaje w wyniku pojawienia się zmian w DNA, które zaburzają naturalną równowagę komórki pomiędzy podziałami, proliferacją, a zaprogramowaną śmiercią. Zmiany te dotyczą głównie genów odpowiedzialnych za proces wzrostu komórek, tzw. onkogenów, oraz genów odpowiedzialnych za kontrolę tego procesu, tzw. genów supresji nowotworowej. W większości przypadków do rozwoju raka konieczne jest pojawienie się od kilku do kilkunastu mutacji somatycznych w różnych genach, które wkładają się w pewien tor mutacyjny o ściśle określonej sekwencji. Nie bez znaczenia jest również tło genetyczne. Stanowią je mutacje germinalne, odziedziczone po naszych przodkach lub powstałe jako mutacje de novo w liniach komórek zarodkowych. W Ośrodku Genomiki Medycznej Omikron mamy możliwość wykrywania zmian prowadzących do powstania raka oraz biomarkerów toczącego się procesu nowotworowego na różnym poziomie organizacji genomu i transkryptomu. Rearanżacje chromosomowe wykrywamy macierzami o wysokiej gęstości. Na poziomie DNA wykrywamy również zmiany liczby kopii genu, utratę heterozygotyczności czy izodisomię jednorodzicielską. Techniką mikromacierzy badamy również zmiany w ekspresji genów. Informacja ta służy do konstruowania szybkich testów diagnostycznych, jak również do poszukiwania nowych celów terapeutycznych, badania wpływu nowych leków na wybrane szlaki metaboliczne, czy poszukiwania mechanizmów oporności na chemioterapię. Główną przyczyną powstawania nowotworów są mutacje. W genomie nowotworowym znajdujemy ich setki, ale tylko kilka lub kilkanaście z nich ma znaczenie sprawcze. W Omikronie możemy prowadzić ukierunkowane badanie wybranych genów, w których najczęściej występują mutacje somatyczne lub germinalne. Mutacje somatyczne wykrywamy przez głębokie sekwencjonowanie DNA z guza z równoczesnym sekwencjonowaniem DNA ze zdrowych tkanek. Gen fuzyjny, przez niektórych nazywany chimerą, jest szczególnym typem mutacji. Powstaje on w wyniku połączenia się dwóch fragmentów niezależnych genów. To połączenie może wystąpić na poziomie DNA lub podczas formowania się transkryptów, kiedy to powstaje nowe białko o nowych właściwościach. Białko fuzyjne wykazuje najczęściej nadaktywność, która sprzyja wzrostowi komórek nowotworowych. Sekwencjonowanie następnej generacji RNA pozwala równocześnie wykrywać transkrypty genów fuzyjnych powstałych w wyniku rearanżacji chromosomowych oraz transkrypty chimery powstałe w procesach potranskrypcyjnych. Metoda ta w połączeniu z odpowiednią analizą bioinformatyczną pozwala określić dokładne punkty złamań i jednocześnie wskazać geny, których dotyczy ta modyfikacja i dokonać predykcji sekwencji białka fuzyjnego. Nie istnieje obecnie złoty standard analizy danych dla genów fuzyjnych. Choć wciąż są rozwijane nowe algorytmy bioinformatyczne, nie powstały jeszcze narzędzia, które by zapewniały optymalną czułość i specyficzność. Każdy eksperyment wymaga doboru odpowiednich programów oraz ich parametrów. Identyfikacja transkryptów fuzyjnych to doskonałe narzędzie do poznania funkcjonowania naszego genomu oraz formowania się transkryptomu. Oprócz wymiaru czysto poznawczego, identyfikacja nowych fuzji pozwala na powstanie terapii celowanej. Wykryte białka fuzyjne bądź białka powstałe na drodze mutacji, z których obecność stwierdzamy w tkance nowotworowej, mogą stać się nowymi celami terapeutycznymi. Ośrodek Genomiki Medycznej Omikron uczestniczy w badaniach naukowych od fazy projektowania eksperymentów poprzez działania laboratoryjne aż do analizy uzyskanych wyników oraz ich interpretacji w kontekście biologicznym. Zapraszamy do współpracy.